Dzień dobry, cześć i siemanko. Wielu z Was prosiło mnie, żebym przyjechał do Monako i pokazał Wam akwarium, jakie tutaj jest. A tak poważnie, jestem przy okazji i chciałbym Was zabrać na krótką relację po naprawdę fajnym miejscu. Moi widzowie, oglądajcie sobie rybki, a ja postanowiłem, żeby ten film był bardziej ciekawszy. Opowiem Wam, jak było w Monako, moje spostrzeżenia. No i powiem Wam, że nie jest tak naprawdę, jak pokazują to na filmach z YouTube'a. Na pewno wielu z Was marzy pojechać do Monako, tak samo jak ja marzyłem. I chciałem zobaczyć te miasto, te państwo z tymi super karami, które według mnie, z moich obserwacji, z filmów, tylko jeżdżą po Monako, nie ma tam innych aut.
No ale ku mojemu zdziwieniu okazało się inaczej. Po prostu miasto ma 2 km kwadratowe. Ja byłem 3 dni, jeździłem samochodem i w sumie widziałem jakieś 15 supercarów. Zrobiłem 57 km po Monako. Jeden dzień od rana do wieczora z kapcia i naprawdę uwierzcie mi, że nie jest tak, jak pokazują to na filmach, ponieważ widziałem tych ludzi, co kręcą te filmiki. Biedni stoją całymi dniami gdzieś na rogu, gdzieś na zakręcie, czekają, kiedy taki samochód przejedzie i potem to montują i wychodzi na to, że po Monako jeżdżą tylko superkary. Samochody się też zdarzają. Ja byłem w okresie, kiedy zaczynały się ferie w Niemczech. Już były wakacje we Włoszech, we Francji i uważam, że powinno być więcej tych samochodów. Jest bardzo dużo limuzyn czarnych, Mercedesa, S-klasy, są V-klasy, jest tego bardzo dużo, ale z tymi superkarami to naprawdę byłem naprawdę zaskoczony, że jest tego tak mało. Śmiałem się, widziałem dużo starych aut i Seicento, jakieś takie gruchoty, które jeżdżą po tym mieście. Jest dużo skuterów, to są tysiące skuterów, ale naprawdę z tymi superkarami jest naprawdę cienko. Ja około, jak powiedziałem, chyba widziałem 15 sztuk. 2 razy minął mnie Ferrari. Wiem, że czerwone, tak szybko, bo tam bardzo szybko samochody jeżdżą. Wiem, że to były 2 Ferrari, jedno czarne jechało raz za mną. Widziałem jedno Lambo na parkingu. 4 samochody, takie superkary na tej promenadzie pod kasino tym głównym. No i pod samym kasino stały zaparkowane też 5 superkarów, które rano stały. To jest według mnie zrobione tak specjalnie, żeby było na bogato, że cały dzień stoją tam super samochody. To są samochody z wypożyczalni. Po południu, kiedy przyjechaliśmy tam, te samochody już były przestawione w inne miejsca, takie raczej z boku czy na uboczu, a został po południu zrobiony plac pod kasinem dla gości. No ale mówię, tam widziałem jednego Urusa tylko, G-klasę, także to nie jest tak, jak wydaje się z tych wszystkich filmików na YouTubie, że tam jeżdżą tylko super milionowe samochody i nic więcej. Temat dróg. Powiem Wam, że jeździłem autem i byłem w szoku, jakie tam są zniszczone drogi, wyboje, tak jak to się mówi, ci śpiący policjanci, takie te garby. One są strasznie wysokie. Przy wjeździe na niego i zjeździe trzeba naprawdę uważać. Ja byłem samochodem na 19 cali, także musiałem uważać, żeby gdzieś nie przywalić. Te główne drogi w samym Monako, tam gdzie jest organizowany wyścig, oczywiście jest asfalt super, hiper, naprawdę polecam po tym asfalcie się samochodem przejechać. Całkiem inaczej się samochód zachowuje. Słychać to, że to jest naprawdę z najwyższej półki asfalt, ale te uliczki dojazdowe, to wszystko to naprawdę jest masakra. I ja, jeżeli miałbym samochód za kilka milionów, naprawdę zastanowiłbym się 2 razy, czy jeździć po Monako, a jak do niego wjechać, czy od strony Francji, czy od strony Włoch. Na pewno te samochody są przywożone na lawetach, bo uważam, że nie ma takiej opcji, żeby one tak na kołach sobie przyjechały, żeby im się nic nie stało. Naprawdę tak się wydaje, że taki bogaty kraj, ale naprawdę te drogi to jest katastrofa. W Monako jest dużo korków, jest strasznie dużo samochodów. Taka ciekawostka, paczka Marlboro czerwonych kosztuje 18 euro. To taki śmieszek. No i internet. Kupiliśmy sobie 2 karty Orange we Francji po 17 euro z internetem na Monako, ponieważ no jak pewnie wiecie, Monako nie jest w Unii i wjechanie z kartą
europejską. Korzystanie z internetu, z nawigacji kosztuje za 1 GB około 50-60 nawet euro. Jest bardzo dużo toalet miejskich, są bardzo czyste. W niejednym hotelu nie ma takich toalet eleganckich, wszystko jest bezpłatne. Czyściutko, macie do wyboru różne rodzaje mydełek, także ja byłem w strasznym szoku, że jest tak to wszystko zorganizowane. Jest tutaj dużo poziomów, przemieszczanie się po schodach też jest uciążliwe, ale przy każdych takich prawie pionowych schodach jest winda darmowa, czynna 24 godziny, na którą możecie pojechać sobie do góry lub na dół zjechać, także łydki, nogi, wszystko możecie nie nadszarpnąć zdrowia. To mi się też bardzo podobało. Miasto bez żadnych tam jakichś śmieci, malowań. Widać, że to wszystko jest zadbane, przystrzyżone. Także pod względem czystości naprawdę mi się podoba. Uliczki w pierwszym, jak to się mówi, w pierwszym rzędzie przy ulicach stoją te stare budowle, takie jak to się mówi Ludwik XIV. Później są takie blokowiska, w cudzysłowie oczywiście. No i na samej górze już są wieżowce, tam już na bogato. Jest to wszystko namieszane, tam gdzie jest kawałek był placu wolnego, są budowane różne budowle, apartamenty, a jeżeli jakiś tam stary budynek nadaje się do rozbiórki, na jego miejscu powstaje już elegancki wieżowiec. Jeżeli ktoś się będzie wybierał samochodem, warto wiedzieć o tym, że wszystkie parkingi płatne czy bezpłatne znajdują się przede wszystkim gdzieś w podziemiach, bo to jest, jak to się śmieją niektórzy, to jest miasto kretów. Z braku miejsca wszystko jest, dużo różnych miejsc jest przenoszonych pod ziemię. Są to bardzo małe parkingi dla samochodów, jest strasznie utrudniony wjazd, także Golf, jakaś Cytryna C3 czy C5 da radę, no ale jak już ktoś ma większy samochód, dłuższy, szerszy, na pewno będzie miał problemy z zaparkowaniem, nawet wjechaniem, samym wjechaniem na parking. Nie wiem, czy to jest specjalnie zrobione, czy po prostu z braku miejsca, ale ja byłem samochodem, który ma 5 metrów bez 2 centymetrów i naprawdę miałem duże problemy z zaparkowaniem. Nie to, że nie umiem jeździć, po prostu moim autem potrafię wszędzie zaparkować w Berlinie. Może taki przykład dam. Czy na ulicy, czy na parkingach, wszystko jest szerokie na normalne auta, a niestety Francja, Monako i Włochy wszystko robią to takie mikroskopijne, że no jak parkowałem na jednym parkingu, to auto wystawało, całe koło i maska wystawało, ponieważ no, nie był już taki ten parking, ten mój plac długi, żeby auto się zmieściło. Także trzeba na to zwracać uwagę. Najlepiej sobie gdzieś auto zaparkować przed Monako, wsiąść sobie w autobusik, tam są po euro 80 bilety, dojedziecie do samego centrum, chwila, moment, rzut beretem, no i sobie zwiedzanie. Ja po obejrzeniu 1000 filmów na internetach, naprawdę jest to tak duże miasto, że na pamięć wiedziałem, co gdzie jest, co zaraz będzie. Nie potrzeba jakiejś nawigacji. Także polecam przejechać się samochodem po Monako, ale raczej zwiedzanie to z problemem, z parkowaniem, z tymi korkami, z tym wszystkim, z tym całym cyrkiem, z tymi skuterami, co jeżdżą z lewej, z prawej. Polecam zwiedzanie Monako na piechotę. Na koniec filmu jeszcze tutaj tego dodałem. Tak na spontanie wjechaliśmy do tunelu pod Monako. To był 3-poziomowy tunel z rondem, także taka ciekawostka. Na początku się wystraszyłem trochę, bo to nie jest tak jak na filmach, wszystko wolno, tam wszystko szybko jeden drugiego goni, dają długimi, że lusterka wsteczne się palą. Wszystko tak nie wygląda jak na filmikach. No, te rondo naprawdę zrobiło na mnie wrażenie. Przejechałem przez nie w sumie 3 razy.
Też dodałem filmik na sam koniec z przejazdu tą ala promenadą pod casino, tym głównym. Też się stresowałem, że tam same tylko super wozy jeżdżą, a okazało się, że tam samochody z bagażnikami, z walizkami na dachu, wszystko co tylko możliwe, co sobie wymyślicie, tą promenadą sobie przejeżdża. Także jeżeli ktoś by był ciekawy, jak to wszystko w rzeczywistości wygląda, zapraszam. Na sam koniec filmu dodałem takie 2 krótkie filmiki na spontanie. I też ciekawostką jest całe to życie, co się dzieje pod ziemią. Trafiliśmy w jedno miejsce z windą, która jeździła tylko na -7. Zdziwiłem się, że tutaj nie ma tam +1, +5, +10, tylko jest tylko jeden przycisk, -7. Wcisnęliśmy, zjechaliśmy do miasta, które jest pod miastem. Piękna galeria, sklepy odzieżowe, spożywcze, no tam było wszystko. Potężne to było, także jak u nas budują to wszystko tak na powierzchni, tam było na poziomie -7. Bardzo mi się to spodobało, czegoś takiego nie widziałem. No i moi drodzy, podsumowując, jeżeli ktoś chce jechać, wydać kupę kasy i zobaczyć te super samochody, nie polecam, zapraszam do Berlina. Jest taki muzeum ze starymi samochodami, z nowoczesnymi, z super samochodami w Berlinie, gdzie możecie sobie popatrzeć na te samochody po tanich kosztach, a nie jechać do Monako, bo naprawdę tam tego jest strasznie mało. Widziałem może z 2 Porszaki takie fajne i to jest wszystko. Naprawdę zawiodłem się, myślałem, że to jest całkiem inaczej, że to jest tak, jak ludzie pokazują, a okazało się, że po prostu oni tylko nagrywają, obcinają, montują i wychodzi na to, że jeżdżą tam tylko super samochody. A jeżeli ktoś chce zobaczyć miasto pod względem architektury, położenia, także warto sobie przyjechać. Wystarczy naprawdę jeden dzień gdzieś przejazdem, jakoś sobie zaplanować, żeby to wszystko zobaczyć. Całe miasto na spokojnie, z jakąś restauracją. Można to obejść w ciągu jednego dnia, chociaż z tymi restauracjami mi się nie podobało, bo w małym procencie wpuszczają obcokrajowców, czy wycieczki, czy zwiedzających do restauracji, ponieważ w kasinach nie wolno grać tubylcom, a w restauracjach nie wpuszczają przyjezdnych. I to nie chodzi, że ja tam byłem, nie wiem, w sandałach, w skarpetach z torbą Biedronki, tylko z daleka jak już widzą ludzi, którzy od razu widać, że nie są mieszkańcami, mówią nie, zamknięte, nie ma wolnych stolików i tam taka ściema, także trzeba się naszukać, żeby w restauracji jakieś zjeść i nieważne, czy masz pełny portfel, złotą kartę, ich to nie interesuje, jesteś na wycieczce, nie możesz w tej knajpie jeść, także w małym procencie trzeba sobie naszukać, żeby coś zjeść konkretnego. To mi się właśnie nie spodobało, także musicie na to uważać. Najlepiej sobie wziąć tam jakąś zapas wody, jakąś kanapkę, że za czym znajdziecie jakąś restaurację, do której Was wpuszczą, to trochę może czasu upłynąć. Moi drodzy, czekam na Wasze komentarze. Jak zwykle na wszystkie odpiszę. Powiedzcie mi, napiszcie mi, co Wy myślicie o moich przemyśleniach, o moich wrażeniach z pobytu w Monako. Co uważacie o tym akwarium, które w sumie jest 3-poziomowe i też można sobie po schodkach je zwiedzać. Czekam na Wasze opinie. I co? Oglądamy dalej rybki, a na koniec zapraszam Was na krótką relację z podziemnego ronda w Monako i przejazdu przy najbardziej chyba popularnym casino w Monako. Jeszcze taka mała reklama. Kiedyś, kilka tygodni temu udostępniłem film Serengeti Park z safari, które znajduje się w Niemczech. No, ma mało wyświetleń, a naprawdę jestem w szoku, bo fajny film, super miejsce, ciekawe miejsce. Także jak żeście przegapili ten film, naprawdę zapraszam Was do obejrzenia krótkiej relacji z tego miejsca, bo naprawdę jak ktoś lubi zwierzaki, warto to miejsce odwiedzić.
4. zjazd. Ja Proszę pana. pierdzielę. Co tu się dzieje? 4. zjazd, który to 4. będzie? Z powrotem. Dobrze pojechałem czy źle? Źle. Dobrze. Dobrze? No? Ja pierdzielę. Nieźle. Dobry jestem, co? Ale jak gwiazd. No tam by stała gdzieś, to sobie... Daj mu... To są ładne. Hop. Przerwa.